Odcinek numer 3, czyli co widzimy na ekranie naszego wykrywacza. Powracając do odcinka numer 1 i odcinka numer 2, wiemy, jak poprawnie musi być zamocowany kabel przy sondzie. Oraz wiemy, że musimy najczęściej, jak się tylko da, używać gruntu fabrycznego. Wtedy właśnie, kiedy nie wiemy, gdzie się znajdujemy, kiedy używamy niższych czułości oraz wtedy, kiedy włączamy detektor i chcemy znaleźć czyste miejsce. A teraz, jaka informacja pojawia się nam na wyświetlaczu wykrywacza tutaj w tym polu? Co oznaczają te proste kreski lub porozrzucane gwiazdki? Tym samym, czym są numery, które się tutaj wyświetlają. Czyli skala ID. Temat na dziś, odcinek 3. Czy wykrywacz rozróżnia metale? Nie, wykrywacz nie rozróżnia metali. Dziwne? No właśnie. Trochę zacznijmy obalać mity i słowa, takie zdania, które często powielamy, które nie są prawdziwe. Wykrywacz nie rozróżnia metali. Wykrywacz mierzy przewodność obiektów. Jest to zasadnicza różnica, której zrozumienie pozwoli Wam naprawdę w poprawnej ocenie tego, co znajdujecie, tego, co się dzieje na skali ID Waszych detektorów. Jest to punkt wyjścia do zrozumienia, w jaki sposób rozumieć detektory metali. Teraz, żeby wejść w coś takiego jak skala ID, którą macie w Waszych wykrywaczach, w Rutusie Alter 71 w softie 2.0 mamy do wyboru dwie skale. Jedna skala to jest ID od 1 do 120, gdzie od 1 do 30 mamy żelazo, od 30 w górę do 120 mamy kolor, lub taka skala bardziej wynikająca z fizyczności i własności detektorów metali, jest to skala ID minus 90 plus 90, gdzie od minus 90 wszystkie minusy aż do zera są żelazem, lub od 1 do plus 90 są kolorem. Jest to tylko teoretyczne założenie. Zaraz będę to wszystko tłumaczył. O co w tym chodzi? Zobaczcie sobie taką prostą skalę wykrywaczy typu Garrett, czy bardzo prostych detektorów, które na przykład mają tak zwanych 4-5 kostek identyfikacji. Jedna jest dla żelaza, jedna na przykład dla folii, kolejna jest dla złota, jeszcze kolejna jest dla srebra. Jak się ma na przykład taka skala ID 4-5 kostkami ID do takiej skali mocno rozbudowanej minus 90 plus 90? To jest praktycznie to samo, to jest kwestia tylko i wyłącznie nazewnictwa. Zobaczcie, tutaj mamy 90 poziomów żelaza, tu jest 1, ale jak to dokleimy, czyli się okazuje, że to jest właśnie te całe od 0 do minus 90. To jest po prostu jako jedna kostka żelaza. Kolejną kostką od 0 do 30 na przykład tutaj jest jako folia. Tu mamy od 30 do 60 złoto i na przykład końcówka jest srebrem. Taką skalę fizyczną, która ma 180 punktów w sumie, można podzielić na bardzo prostą taką skalę 4-punktową. Lub możemy to zdefiniować w ten sposób. Od 1 do 30 żelazo, od 30 do 120 kolor. Jak to się ma w rzeczywistości? Jak mamy to rozumieć, co się dzieje na ekranie naszych wykrywaczy? Jak to jest z tym mierzeniem przewodności obiektów? Przykład numer 1. Zobaczcie sobie. Kawałek żelaznego drutu dla wykrywacza na różnych wysokościach. Ładne żelazo, minus 30, 40. Nawet w audio słyszymy bardzo ładne żelazo. Ale co się stanie, kiedy zewrzemy te dwie końcówki tego drutu i teraz pomachamy? Ten sam drut stał się kolorem. Plus 30. Puszczam. Jest żelazem. Także zobaczcie. Kawałek drutu, w zależności od tego, w jaki sposób jest ułożony w stosunku do detektora, może być albo żelazem, albo kolorem. Co takiego się wydarzyło?
Jak sami widzicie, wykrywacz nie był w stanie rozróżnić metalu. Dla niego raz ten przedmiot był czystym żelazem, a raz czystym kolorem. Po prostu wykrywacz zmierzył przewodność tego obiektu. W taki sposób drut rozwarty był dla detektora żelazem, a kiedy był zamknięty, stykały się końcówki, był pętlą, więc dla wykrywacza był obiektem o wyższej przewodności, czyli włożył go w skalę ID wyższą jako kolor. No dobrze, jest to drut. A jak to się ma na przykład do złota? I teraz zaczynają się schody, bo złoto występuje w różnych formach. Może to być łańcuszek, który dla wykrywacza ma bardzo słabą przewodność. Może to być obrączka, która jest właśnie pętlą, jest gruba, masywna i na skali ID będzie o wiele wyższy poziom osiągała. Ale również na przykład może to być kolczyk, który będzie otwarty i będzie miał zupełnie inną wartość ID, aniżeli wtedy, kiedy byłby zamknięty. Zróbcie sobie test. Weźcie jakiś sobie kolczyk i otwórzcie i sprawdźcie, jaki jest na niego zasięg, jakie wartości ID pokazuje wasz wykrywacz, a potem go zamknijcie i sprawdźcie, kiedy on jest pętlą, jakie podaje wartości ID oraz jaki zasięg jest na niego. Na pewno zasięg wam się zwiększy i to dużo. I teraz kolejna sprawa, ta najbardziej bolesna dla nas wszystkich poszukiwaczy, czyli jeżeli mamy na przykład jakiś przedmiot ze złota, który na skali ID na przykład daje nam numer +10. Może się okazać, że w tej samej skali, w tym samym miejscu będzie znajdowała się jakaś folia aluminiowa. Wykrywacz jakiś kawałek folii w danym kształcie, na danej głębokości będzie po prostu mierzył w ten sam sposób i wynik będzie dokładnie tożsamy z kawałkiem złotego łańcuszka. Na przykład srebrna obrączka może mieć dokładnie taką samą przewodność jak aluminiowy kapsel. Jest to nic dziwnego. Dlatego jest taka stara maksyma, że lenistwo i dyskryminacja największym wrogiem poszukiwacza. Tym kończymy trzecią część wstępu do magicznej skali identyfikacji. I na sam koniec ciekawostka, a właściwie zagadka. Czy już teraz rozumiecie, dlaczego czasami żelazny kapsel daje sygnał na piękny kolor, czasem sygnał mieszany, a czasami na czyste żelazo?